Projekt LDC, Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego, jest innowacyjnym, testującym projektem województwa małopolskiego realizowanym z działania 9.6 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 grudnia 2015 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w województwie małopolskim dzięki wdrożeniu i zastosowaniu metod cyfrowych na lekcjach przedmiotów nieinformatycznych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Produktem projektu jest nowy model wspierania szkół i nauczycieli w zakresie korzystania z technologii informatyczno-komunikacyjnych na zajęciach nieinformatycznych, uwzględniający metodykę nauczania konkretnego przedmiotu, a także potrzebę organizacyjnej zmiany w odniesieniu do pracy szkoły jako całości. Oprócz samego nowego modelu wspierania szkół i nauczycieli, w projekcie powstały produkty cząstkowe ułatwiające zarówno instytucjom prowadzącym szkolenia, dyrektorom szkół oraz szczególnie samym nauczycielom wdrażanie dydaktyki cyfrowej do specyfiki szkoły i swojego przedmiotu. Wśród nich można znaleźć programy podnoszenia kompetencji dla nauczycieli, programy przygotowania dyrektorów do cyfrowej zmiany w szkole, a także poradniki i zestawy materiałów metodyczno-edukacyjnych dla nauczycieli. Wypracowany w projekcie model wspierania szkół i nauczycieli, a także jego produkty zostały przetestowane przez nauczycieli małopolskich szkół i pozytywnie przeszły proces walidacji. Jedną ze szkół uczestniczących w projekcie i wdrażających stosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnych jest 5. Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie. Zapraszamy do obejrzenia zarejestrowanej w tej szkole przykładowej lekcji języka angielskiego przeprowadzonej z wykorzystaniem narzędzi LDC. Więc kilka miesięcy temu pracowałam z grupą nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych nad projektem scenariuszy i jeden z tych scenariuszy, który powstał w wyniku naszej pracy, to How is Chocolate Made? Strona bierna we własnym tempie. Jest to scenariusz, który jest opracowany jakby taką metodą odwróconej klasy, czyli uczniowie najpierw wykonują pracę w domu, oglądają film, czy muszą przyjść na lekcję przygotowani, co pozwala nauczycielowi zaoszczędzić czas i jakby ominąć tą pierwszą fazę lekcji, czyli wprowadzanie nowej struktury, nowej gramatyki, tak? I może się skupić na pomocy uczniowi w trakcie rozwiązywania ćwiczeń, już jakby bardziej na praktyce. Okay, so 2 weeks ago I asked you to watch a film short presentation of passive voice, which is on YouTube, done by one of our teachers from Zarut. And this film is on our Facebook group, and you had to do it before today's lesson, yes? And that's why I had a chance to save some time during the lesson, which I could spend on explaining some problems with particular sentences, because you have already known some of the how passive voice is just formed, how to form simple sentences, when it is used. That's why we could just skip this part, yes, this introduction part. Alright, so let's start today's lesson. The topic is How is chocolate made? Strona bierna we własnym tempie. Po tej lekcji Państwo będziecie potrafili stworzyć proste zdania na temat procesów produkcji różnego typu w stronie biernej. Będziecie Państwo również potrafili posługiwać się narzędziami technologii informacyjnej typu quizzes, typu wyszukiwanie informacji w internecie potrzebnych do odpowiedzi na pytania pod koniec lekcji, jak również będziecie potrafili zrozumieć zdania w stronie biernej przy opisie na przykład procesu produkcji czekolady, który za moment się pojawi. We will start with quiz, which is on passive voice. I want you to join the page joinquizzes.com, and you
already have it. Okay, so now I will play it, and I want you will have a code here, which you have to write and join the game. Please write your names, okay? If it's possible. Michał. Martynka as well, okay? You can write 1 or 2. You've got Justyna, Ola, Weronika, Michał. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright, so we are ready to play the game. So start. Okay, 41, 33, well. Okay, so everybody has finished. So let's have a look at the total number of correct and wrong answers. Look at question number 1. There was only one correct answer. Preparations, what should be here? Recently, to jest określenie present perfect, tak? Przygotowania have been made, exactly, number 2 was more or less correct. Number 6, again, only one correct answer. Dinner was being cooked all day yesterday. Cały dzień wczoraj, tak? Czy Państwo musieli zwrócić uwagę tutaj na określenie czasu past continuous. Alright. Only these two questions were... And maybe number 5, the car... Should be washed. Czasownik modalny plus be plus trzecia forma czasownika. So these were the most difficult questions for you. Okay, so thank you. Now I want you to write the topic, okay, of today's lesson, and then write the words which will be used during the film about the process of chocolate production. The topic is how is chocolate made? Strona bierna we własnym tempie. And these are the words: molds, conveyor, concoction, froth, selling bulk, and phase. Write them down in your notebooks. Foremki, taśmociąg, mieszanka, drążek, sprzedawać hurtowo i etap. These words will be probably new for you, so that's why I decided to write them down. Okay,
give you now a set of 6 sentences, because before we start watching the short film, I want you to read the sentences and about the process of production, of chocolate production, and you know a lot about the world and about chocolate. We all like chocolate, so but we don't know maybe how it is produced. I want you to put the 6 sentences in the correct order, or maybe in the order that you think is correct now. Okay? Just anticipate the order in which the sentences will appear in the film. You've got 6 of them, you can do it in pairs. W takiej kolejności, w jakiej powstaje czekolada. Some of the words are on the board, some of them which are on your pieces of paper, so you can take a look. Okay, if you are ready, more or less, you will have a chance to change the order while watching the film. Yes? Podczas oglądania filmu będziecie mieć szansę pozamieniania tej kolejności, jeżeli się pomyliliście, jeżeli usłyszycie zdanie, które jest w innym miejscu niż powinno być. And after watching the film, we will check together with the presentation. Are you ready? Not yet. Okay, Michał, can you just hurry up? We are ready, yes? Okay, so let's watch the movie, and as I said, you may change the order while watching. This melting unit, whose shell is fed by boiling water, is like a double boiler and melts 1.5 tons of chocolate in 12 hours at about 100 degrees. The ready-to-be-filled plastic molds are placed onto a conveyor. Filling is done automatically. Liquid chocolate runs directly into the molds. This particular machine produces 400 hearts a minute. The hearts are filled with a concoction of chocolate, cream, and coffee that has been brewed for several minutes. It takes 20 minutes for the chocolate to set as the molds move along in this 9-level conveyor. Well hardened, the hearts arrive at the unmolding point. The molds are turned over and a rod lightly taps them on the bottom to allow the chocolates to fall out without being broken. The chocolates fall out onto a sheet. As soon as they've been emptied, the molds return to the starting point on the line to be newly filled. During their transport on the line, the chocolates complete their cooling and hardening. Now they're going to be prepared for packaging. Packaging depends on customers' preferences. The chocolates can be sold in bulk or placed in boxes. Here, 185 hearts are put into each box. All right. So, do you want to watch it again? No? All right. So now, let's just watch the presentation, which will illustrate the correct order of your sentences. Veronica, could you read the first one? But wait, please, because we... The ready-to-be-filled plastic molds are placed onto the conveyor. Conveyor, yes. So this is sentence number 1, yes? If you've got it in the wrong place, then put it as the first one. All right. Then number 2, Martyna? The molds are turned over and a rod lightly taps them on the bottom to
about chocolates, about Look at the picture and the illustration. Does it illustrate your sentence? Rod, pamiętamy? Drążek, czyli tutaj był już ten proces, kiedy te czekoladki były gotowe. So, who's got something different as number 2? Camila? Concoction. Exactly. The filling is done automatically. This is sentence number 2, and this picture illustrates. No, this one. Number 3. Ola. The noodles are poured over and rocks lightly taps them on the bottom to allow chocolates to fall out without being broken. Exactly. We can see the rod in the picture here. Michał, sentence number 4. As soon as they've been applied, Emptied. The nodes are turned to the starting point on the line to be applied. Exactly. So we can see here this process. And Zuzia, number 5. They are going to be prepared for Packaging. And this is the illustration. Yes, they're ready to be packed. And Ola, the last one. the chocolates can be sold in bulk or placed in boxes. So to sell in bulk means sprzedawać hurtowo, so they can be sold in bulk or placed in boxes. Right, so this is the process of chocolate production. You could see phases of it, right? Particular steps, how chocolate is produced. All right, and now I want you to work in pairs. In a minute, I will give you, each pair will get 2 questions about different things. And so what I want you to do is to work for 5 to 7 minutes on them and to find the information, I mean the answers to these questions in the internet, but please only on English sites. Okay? So I want you to use only English, not Polish language, to find the answers to these questions. The questions are very, some are easy, some are difficult. Where is the, here. And you may just, please don't write down the answers, nie zapisujemy odpowiedzi. Just have them opened on the screen, and when you finish and we will all answer the questions, you will just read the information from the screen. Okay? But this one is a little bit more difficult, so. When everybody gets the set of questions, you can start. Okay, do you want to work alone or with them? So each of you will have 1 question and you can work as a group of 3, okay? This is a question to you. And this one as well. And the last one. Okay, so you can start to look for the information, but please on the English side, do not use Polish.
So, who wants to start? Okay, I want you to read your question first and then to give the answer. Okay? For everybody to know what the question was. Zuzia and Justyna, can you read one of your questions? Who was America really discovered by? Who was America really discovered by? This is the question. Can we just listen? Colleagues didn't really discover America. The Western Europeans simply hadn't heard from the Russians, Chinese and Vikings that were here. Also, the Greeks didn't have the same clothes and water blocks as Italians and Roman Catholics. In reality, North and South America were a Christian no man's land for thousands of years, literature which no one having ever stepped foot in the hemisphere. Okay, so it was maybe not really Columbus, yes, who really discovered this land. Okay, Asia and Justyna, can you read your question? Yes. Why is a kangaroo called a kangaroo? Why is a kangaroo called a kangaroo? So? When the first explorer saw one in the Australia, Speak up. he asked an native American what his name was. Not understanding his questions, he said kangaroo, which is I don't know in the Aboriginal language. So kangaroo in Aboriginal language means I don't know. That's why it was his answer, and that's the name. Ola and Natalia, can you just give your answer? First, the question. When and how was Facebook created? Created. So, Facebook is an online social networking service. Its website was launched on February 2004 by Mark Zuckerberg with his Harvard College roommate and fellow students. The founders had initially website membership to Harvard students. Only, yes. So it was first in 2004 and only Harvard students used this website at first. Okay, Veronica or Ola? Why is champagne called champagne? No, Champagne is a sparkling wine that is named after the Champagne region. A region is in France with many vineyards that grow grapes and make wine. Many people call all sparkling wines champagne, but according to trade laws, only sparkling wine from the Champagne region can be called champagne. Czyli mamy after the region, yes, where it is mainly produced. Okay. Aldona i Kamila, one of your questions? What were the women convicted of during Salem witchcraft? Once again, what were the women convicted of during Salem witchcraft? This is the question. Women were convicted of have contact with Satan and asked black magic. Used black magic. Yes, they were just. Other people were afraid of them, so they preferred to convict them. And Michał. Which two countries are situated on two continents? Okay, before you answer this question, do you know which two countries are situated on two continents? Which two countries are situated on two continents? On two continents? Michał? It is Russia and Turkey. Russia and Turkey. On which continents? In Europe and Asia. Europe and Asia, yes. Okay. Martyna, did you read yours? No. I forgot. How many hours of TV are watched by the average Canadian per week? Okay, before again. What are the guesses? How many hours a week do Canadians watch TV? Do you think? What do you think? 10, 20? How many? 6 hours only? Okay, and the correct answer is? The average Canadian watches 30 hours of TV a week and spends more time online. Okay, so online is much more popular than watching, being online, yes, than watching TV.
Alright, so thank you for answering the questions, and this is the end of the lesson, yes? Ja myślę, że używanie nowych technologii, takich jak te quizy i ogólnie internet, pomaga naszemu pokoleniu przyjmować wiedzę, bo nie jesteśmy już takie jak dawniejsze pokolenie, nie siedzimy nad książkami, tylko coś się dzieje. Mamy wiele impulsów z otoczenia, które pomagają nam w uczeniu, bo tak właściwie to młodzież w tym naszym wieku potrzebuje impulsu do nauki i ciągłej zmiany. Dla mnie to ma sens olbrzymi, ponieważ jesteśmy pokoleniem, które używa na co dzień komputerów, telefonów. Łatwiej przyswoimy taką wiedzę, którą widzimy na ekranie monitora niż w książce. Komputery nas otaczają, więc wszystko, co na nich robimy sprawniej niż na przykład czytając w książce czy na kartce, co nauczyciel daje. Nowe technologie lepiej przyswajamy z tym, co mówi do nas nauczyciel, a co jest pokazane na monitorze komputera, czy też na tablicy multimedialnej. Według mnie na pewno dzięki takim lekcjom to jakby nasz mózg lepiej przyswaja określone tematy i lepiej nam się jest uczyć na przykład słówek poprzez właśnie patrzenie w monitor niż poprzez, nie wiem, patrzenie w kartkę i tak jakby przez to można się oderwać od takiej codzienności. Na pewno preferuję naukę angielskiego na stronach Quizzes, ponieważ są tam gotowe zadania z różnych działów. Przychodząc do domu lepiej mi się tego uczy niż z książki, niż z kartki się wiadomo inaczej uczy, są te inne zadania. Jest to szybkie, nie trzeba przepisywać tego po 1000 razy. A słowniki teraz w smartfonach są naprawdę ułatwienie życia codziennego niesamowite. Niewątpliwie korzystanie w dzisiejszych czasach z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkole to jest dobry pomysł, trafiony pomysł, zwłaszcza w szkole średniej ponadgimnazjalnej, gdzie młodzież praktycznie nie rozstaje się ze swoimi telefonami komórkowymi i można wykorzystać te telefony w inny sposób, czyli do nauki, tak? Niekoniecznie tylko dla rozrywki, ale również do nauki. Scenariusze lekcji, które zawierają jakby w sobie elementy technologii informacyjno-komunikacyjnych, są cennymi scenariuszami, ponieważ młodzież bardzo chętnie odrywa się od podręcznika, bardzo sprawnie radzi sobie z obsługą tego typu czy aplikacji, czy quizów, różnego typu nowości. Oni są czasem nawet lepsi w tym niż my, nauczyciele. I też możemy my się wiele od nich nauczyć. I myślę, że ten proces uczenia się jest faktycznie sprawniejszy. Oni nawet może nie do końca sobie zdają sprawę z tego, że się uczą, tak? A mimo wszystko zostaje im to w głowie chyba bardziej niż to, że usiądą w domu i 15 minut spędzą nad kartką, gdzie mają wkuć na pamięć po prostu słówka. Tutaj mają możliwość na przykład zabawy, nie wiem, w quizlety, w quizy, gdzie muszą coś dopasować, coś wpisać w krzyżówkę, więc tych możliwości jest cała masa i moim zdaniem to jakby bardziej do nich przemawia niż tradycyjny sposób nauki. Oni są bardziej zaangażowani, bardziej zmotywowani do pracy. Podczas lekcji to jest zauważalne tak po prostu.